Siemka, ja jestem Adacho i obejrzałem cały pierwszy sezon Ataku Tytanów. Atak Tytanów to jest polska nazwa, chociaż w sumie po angielsku brzmi to inaczej. Attack on Titan. To tak jakbyśmy atakowali na Tytana. Albo my byśmy atakowali Tytanów. Attack on Titan w sensie atakujemy Tytanów, podczas kiedy polska nazwa sugeruje, że to Tytanie atakują. Tak czy siak, wszyscy się tam atakowali. Wszyscy byli atakowani, ale nie wszyscy byli Tytanami, chociaż w związku z tym też były jakieś plot twisty. Do tego przejdę, bo jak dobrze wiecie, rozpocząłem to anime oglądać na Kiku. Na moim Kiku, na którym oglądamy raz na jakiś czas sobie anime. Ostatnio tydzień temu streama nie było. Prawdopodobnie w ogóle widzicie ten film w Nowy Rok. Jeśli tak, to wszystkiego dobrego na Nowy Rok wam życzę. Nagrywam go jeszcze przed moim wyjazdem na Sylwestra, więc nie będę się rozpędzać aż tak z życzeniami, bo zanim to zobaczycie, to muszę to najpierw nagrać i zmontować i muszę z tym wszystkim zdążyć. Ale wracając do tego wspólnego oglądania. Byłem wtedy trochę chory, więc obejrzeliśmy tylko 6 odcinków, ale anime wciągnęło mnie na tyle, że potem jak poszedłem do łóżka, mam dziury w pamięci, więc nie do końca pamiętam, ale wydaje mi się, że tego samego wieczora, w zasadzie już nawet do nocy oglądałem, obejrzałem cały pierwszy sezon. No, to chyba najlepsza odpowiedź na to, czy anime mnie wciągnęło i czy mi się spodobało, czy nie. Nawet jeśli to nie było jednej nocy, to zrobiłem to dzień po dniu. Być może nawet zrobiłem sobie przerwę. Nie pamiętam dokładnie. Tak jak mówię, byłem wtedy chory i mam dziurę w pamięci. Postanowiłem teraz po jakimś czasie podzielić się z wami moimi przemyśleniami, trochę już na spokojnie. Jeśli chodzi o sprawy techniczne, to nie będę oglądał dalszych części i dalszych odcinków na live'ie, ze względu na to, że stwierdziłem, że jest to tytuł na tyle fajny, że chciałbym się po prostu z nim zapoznać na własną rękę. Oglądać go w skupieniu, co i tak czasem nie wystarcza, bo są tam kwestie, które albo umykają za pierwszym razem, albo są tak skomplikowane, co sprawia, że trochę trudno jest się skupić na akcji. Do tego też zaraz przejdę, ale oprócz tych szczegółów chciałbym zacząć trochę ogólnie, bo jeśli miałbym powiedzieć o rzeczy, która od razu mnie bardzo mocno uderzyła i trochę na początku zastanawiałem się, czy to jest kwestia pierwszego odcinka, ale szybko się przekonałem, że to nie jest kwestia tylko pierwszego odcinka, to jest to, jak to anime genialnie wygląda. Po prostu kreska i animacje i modele postaci są tak przepiękne i tak przyjemne, bo to też jest ważne, że mogę chyba stwierdzić, że jest to po prostu jedno z piękniejszych anime, jakie oglądałem, ale tak jak mówię, oprócz tego, że są to ładnie narysowane postacie, jestem fanem tych grubych konturów na twarzach postaci, jestem fanem też tych drobnych, szczegółowych animacji, kiedy postać dosłownie, nawet kiedy idzie, jest animowana w taki sposób, że każdy włosek się porusza. Oczywiście to są odcinki, które prawdopodobnie miały większy budżet, ale biorąc pod uwagę to, co też widziałem i zauważyłem i jakby od razu rzuciło mi się w oczy, to, że postacie, które tam w tym świecie istnieją, wyglądają po prostu jak zwykli ludzie. Nie są jacyś nienaturalnie zbudowani, nie są 17-latkiem, który ma posturę Bakiego. Nie wiem, ile Baki miał lat, bo akurat tego anime nie oglądałem, ale albo nie mają postury Chada, na przykład z Bleacha, tylko to, w jaki sposób te postacie wyglądają, że wyglądają jak normalni ludzie i to, że nie mają też kolorów włosów, wiecie, w każdym kolorze tęczy, to od razu sprawia, że można podświadomie uwierzyć w ich zwyczajność, a to tylko potęguje uczucie beznadziejności w kontekście starć z tytanami, bo od razu nas to stawia w takiej sytuacji, że to nie ludzie są w tym uniwersum jakąś siłą nadprzyrodzoną. Oni nie dysponują narzędziami, które będą w stanie im pozwalać walczyć z tytanami w taki sposób, że każdy może to robić. Tylko to tytani, to zagrożenie i to zagrożenie, które wygląda w bardzo niepokojący momentami sposób, chodzi mi o designy tych tytanów, to jest ta siła nadprzyrodzona, więc pozycja ludzi od razu, już od samego początku i tym bardziej od końcówki pierwszego odcinka, stawia nas w takim położeniu, że sytuacja jest tak trudna i tak zła, że każda najmniejsza potyczka, każde najmniejsze zwycięstwo, każdy najmniejszy akcent, który miałby nas przybliżyć, jakby być takim małym sukcesem, który miałby być małym krokiem w stronę tego ostatecznego zwycięstwa z tytanami, jest znacznie bardziej satysfakcjonujący. Bo oprócz tego, że wiemy, jak słabi są ludzie, to widać też na każdym kroku, jak dużą cenę płacą za każde najmniejsze zwycięstwo. Cenę życia, to jest akurat najczęstsze i najbardziej brutalne, bo chciałbym też zwrócić uwagę na to, i było to dla mnie lekko szokujące, jak zdumiewająco brutalne jest to anime. Scena ze śmiercią matki Erena sprawiła, że miałem ciarki i w sumie to jest dość rzadkie, bo nie miałem czasu nawet się zżyć z postaciami, ale nie sądziłem po prostu, że będzie to przedstawione w tak przerażający sposób. To, w jaki sposób ona zginęła, w połączeniu z designami tych tytanów, w sensie to są postacie, które nie chcę tutaj za bardzo rzucać angielskimi słowami, ale oni po prostu są tacy creepy.
tacy budzący niepokój, tacy przerażający na swój sposób. To, w jaki sposób oni się uśmiechają, jak wyglądają ich twarze. To są niby twarze ludzkie, ale często zniekształcone w taki sposób, że widać, że to nie jest zwyczajny człowiek, który został powiększony. Też biorąc pod uwagę budowę ich ciał, kiedy mamy takie obłe tułowia i na przykład rączki, kończyny są bardzo krótkie, to w jaki sposób oni się poruszają, jak biegają i te ręce im po prostu jak jakieś macki ośmiornicy bezwładnie obijają się o brzuch i o plecy. Dosłownie wygląda to tak nienaturalnie, ale jednocześnie tak, no właśnie creepy, że to dodatkowo buduje pewnego rodzaju niepokój i oprócz tego poczucia beznadziejności, bo różnica siły między ludźmi a tytanami jest olbrzymia, to też to zakrawa po prostu o pewnego rodzaju horror, bo nie walczymy ze zwykłymi potworami. Twój typowy potwór z jakiegoś anime pokroju, nie wiem, Solo Leveling czy Kaiju 8, Kaiju, no Hachigo bodajże, tak to się czyta, mówiliście mi ostatnio. To nie są zwyczajne potwory, które wyglądają tak, żeby wyglądać fajnie. Oni wyglądają bardzo nienaturalnie i bym powiedział bardzo niefajnie. To jest takie uncool. Znowu użyłem angielskiego słowa, które dobrze pasuje. No ale idąc dalej. Dalej w temacie pierwszego odcinka. Potem przejdziemy sobie trochę szybciej do następnych wydarzeń, bo nie chciałbym, żeby ten film był jakoś nadmiernie długi. Bardzo podobała mi się scena, w której ten blondyn, nie pamiętam jego imienia, który chciał pomścić matkę Erena, rzucił się na tego tytana i w pewnym momencie po prostu widząc to, w jaki sposób on wygląda, zdając sobie sprawę z różnicy sił, z różnicy skali w ogóle, z problemu i też przeciwnika, przestraszył się i się wycofał i uratował Erena i Mikasę bodajże, tam też była ona w tej scenie. Nie dość, że to było nieoczywiste, to dodatkowo pokazało, jak słabi są ludzie, więc ten pierwszy odcinek nadał pewien ton, który był utrzymywany przez większość pierwszego sezonu i tak jak mówię, ten ton został nam narzucony w tak mocny sposób, że ta rzeczywistość, do której zostaliśmy wrzuceni, mimo tego, że potem nasi bohaterowie odnosili jakieś pomniejsze sukcesy i mimo tego, że fabuła szła do przodu, to ten ton cały czas był obecny. Że to ludzie są na przegranej pozycji i nawet najmniejsze zwycięstwo jest zawsze okupione krwią wielu przyjaciół. To nawet nie jest tak, że umierają jacyś tam ludzie. Umierają nasi przyjaciele. Ludzie, których znamy. To też jest akurat rzecz, która trochę wypływa już od pierwszych odcinków, że to anime stara się nam zasugerować, żebyśmy się za bardzo nie przyzwyczajali do postaci, bo każda z nich w danym momencie może po prostu umrzeć. Co jest oczywiście czasami bolesne, ale z drugiej strony ja lubię być zaskakiwany. Ale przejdę do dwóch rzeczy, które mi się od razu spodobały. W zasadzie od razu. No, w momencie, w którym one zostały wprowadzone, albo kiedy pierwszy raz zobaczyłem to. Przerywniki w środku odcinków, które krok po kroku odkrywają trochę tajniki tego uniwersum, tłumaczą niektóre rzeczy, na przykład rozmieszczenie murów, albo rozmiary tytanów, że są kilkumetrowi, 5-metrowi, 7-metrowi, 15-metrowi, albo że jest ten czerwony tytan, stalowy tytan, czy jak on tam się nazywał, albo chyba moja ulubiona rzecz pod kątem technicznym, taka niezwiązana totalnie z jakąkolwiek postacią. Nie pamiętam jak to było po polsku tłumaczone, ale ten układ do trójwymiarowego manewru, to okablowanie, że tak powiem, to nie były kable, to te szelki, z których oni korzystają, żeby się przemieszczać, no i one też mają te miejsca na ostrza. To oprócz tego, że jest bardzo pomysłowe i sposób, w jaki to jest tłumaczone, między innymi w tych przerywnikach, że mamy butle z gazem, że tutaj są takie zębatki, że działa to w taki i taki sposób, to mi od razu sugeruje, że nie jest to jakaś dziwna, wymyślona moc, która jest taka, bo jest i musimy to zaakceptować, bo to jest anime, tylko jest to po prostu przemyślany mechanizm, który dodatkowo nam pokazuje, że ci ludzie sami muszą wymyślać sposoby na walki z tytanami. To nie jest tak, że oni dostali coś z niebios, tylko ten mechanizm jest stworzony przez ludzi. W ogóle ta scena, kiedy Eren próbował wykonać w zasadzie utrzymać się w pozycji na tych szelkach, przypominała mi moje zajęcia z gimnastyki na studiach. Mieliśmy do wykonania kołowrotek na poręczach i dużo osób nie mogło utrzymać równowagi po wykonaniu kołowrotku, kiedy wracało do pozycji pionowej. Pamiętam, że w momencie, w którym komuś się udało, jakiemuś koledze się udało, po wielu próbach wszyscy wiwatowali, bo to był taki zbiorowy sukces i przypomniało mi się to właśnie w tej scenie, kiedy Erenowi się to udało zrobić na tym teście. Byłem trochę zaskoczony, niemniej podobało mi się to, jak mało jest scen humorystycznych. Myślę, że gdyby to anime trochę balansowało między anime opowiadającym o bardzo poważnych i brutalnych sprawach i trochę na siłę wrzucałoby sceny humorystyczne,
to byłaby podobna sytuacja jak na przykład z Gomą w Dragon Ball Daima. Kiedy Goma był antagonistą, który z jednej strony było mówione, że ma bardzo dużą siłę i trzeba go traktować poważnie, ale z drugiej strony był totalnie nieporadnym klaunem, który był przez samych twórców obracany w żart. Tak jakby twórcy chcieli mieć ciastko i zjeść ciastko. Trochę upiec dwie pieczenie na jednym ogniu, podczas kiedy żadna się nie upiekła. Nie wiem. Tutaj tych scen humorystycznych jest mało i powiedziałbym, że w dużej mierze one trafiają. Na przykład scena, w której ni z gruchy, ni z pietruchy Mikasa powiedziała, że ktoś tam, że to nie wiem, czy to była ta Ania, czy ktoś tam inny, po prostu upuścił bąka. I to było takie bardzo dziwne, to nawet nie jest kwestia tego, że mnie jakoś szczególnie to rozbawiło. W sensie rozbawiło mnie to ze względu na to, że to było niespodziewane. Okej? Ja wiem, że żarty o kupie są zabawne, jak jest się małym dzieckiem, potem przestają bawić i od pewnego wieku znowu zaczynają bawić, mniej więcej od 30 roku życia. Ja jestem w stanie śmiać się jak najbardziej z żartów o kupie, tylko w tym momencie byłem w stanie docenić to, jak bardzo duży kontrast był między zachowaniem Mikasy, tą cichą, spokojną dziewczyną, trochę tajemniczą, a tym, co ona powiedziała. Więc taka scena na przykład, mimo tego, że ona była, można powiedzieć, trochę nie na miejscu, to była ona krótka i na tyle mało inwazyjna, że ja jestem w stanie to zaakceptować. Chociaż były na przykład sceny z tą ziemniaczaną dziewczyną, które powiedzmy nie do końca aż tak do mnie trafiły, ale mimo wszystko szanuję to, że nie było to jakoś na siłę przeciągane. Sporo było scen zaskakujących, chociaż one nie były rezultatem rozwiązania pewnego napięcia, po prostu były niespodziankami, taką bombą pod stołem, jak na przykład kiedyś mówił Alfred Hitchcock. Wiecie, jest różnica między sceną, w której dwóch ludzi rozmawia w kawiarni przy stole i nagle wybucha bomba, i ludzie są po prostu zaskoczeni, bo nie wiedzieli o tej bombie, a sceną, w której ta sama dwójka ludzi rozmawia, tylko że widownia wie, że pod spodem, pod stołem jest tykająca bomba. Więc oni nie zwracają, my widzowie nie zwracalibyśmy aż takiej uwagi na to, co ci ludzie mówią, bo byśmy oczekiwali tego, czy ta bomba wybuchnie, czy nie. W tym przypadku często było tak, że pewien wybuch następował bez żadnego napięcia, bo mieliśmy luźną scenę pogawędkową na murze i nagle za Erenem pojawiał się ten czerwony tytan. I w pewnym sensie to było potrzebne, bo dowiadywaliśmy się poprzez takie wydarzenia tego, jak mogą działać tytanie, jaką mają umiejętność. Na przykład tutaj mieliśmy do czynienia z teleportacją, plus też dowiedzieliśmy się, że niektórzy tytanie, ci bardziej właśnie skomplikowani, mają też inteligencję, bo są w stanie reagować na to, co robią ludzie. Ale napięcia mimo wszystko w tej scenie żadnego nie było, więc była to niespodzianka, która wzięła się znikąd i oczywiście można było, wiecie, zaskoczyć się, ale myślę, że akurat w przypadku tej sceny, gdybyśmy wiedzieli, że on się pojawi, albo gdybyśmy wiedzieli, że coś się zbliża, to może akurat ta konkretna scena nie uderzyłaby aż tak bardzo. Mimo wszystko mówię to w ramach pewnej obserwacji, bo były sceny, które od razu zaskakiwały, a były sceny, w których rosło napięcie, na przykład napięcie związane z Erenem, który niósł kamień, żeby zatkać dziurę w bramie. Tutaj nie było wiadomo, czy to się uda, czy nie, więc każde najmniejsze potknięcie, czy każda najmniejsza przeszkoda, która miałaby Erenowi przeszkadzać, dodatkowo sprawiała, że ja jako widz stresowałem się bardziej, myśląc o tym, czy mu się uda, czy mu się nie uda. Mieliśmy klasyczny motyw z tuczącymi się grubaskami, którzy mają wszystkiego pod dostatkiem, także tutaj nawet nie będę za dużo gadał, bo jest to motyw w anime, który bardzo często się pojawia, jest on obecny i w One Piece, jest obecny i w Hunterze, więc nawet nie będę tutaj poświęcał temu dużo czasu. I tak jak mówiłem wcześniej, to anime uczy od samego początku, że postacie, które mogą się wydawać postaciami nawet nie tyle co pierwszoplanowymi, co po prostu jakimiś drugoplanowymi, które będą się przewijać w tle przez większość serii, żeby się do nich nie przyzwyczajać, bo one mogą tak po prostu umrzeć. Wiadomo, to najbardziej mnie uderzyło na końcówce tego sezonu, ale podoba mi się to, bo burzy to pewien schemat. I przez to lepiej się ogląda, bo mi anime i w ogóle seriale ogląda się gorzej, kiedy naprawdę praktycznie na tacy jest nam sugerowane to, co wydarzy się dalej. W sensie jest bardzo łatwo przewidzieć fabułę. I ten moment, w którym twórcy chcą nam zrobić wielkie odkrycie, patrzcie, taki mamy plot twist, to ja mówię, no przecież wszystko do tego prowadziło. No to jakby było tak oczywiste jak to, że po wtorku będzie środa. W tym przypadku nie do końca tak jest, ale była jedna rzecz, którą wiedziałem już przed rozpoczęciem oglądania Ataku, i powiem wam, że nawet na streamie były głosy, żebym obejrzał jeszcze jeden odcinek, żebym dotrwał do 7. odcinka, bo tam będzie super wielki plot twist. Podczas kiedy ja dosłownie na tym samym streamie powiedziałem, że
Okej, teraz mogę mówić, co tam się wydarzyło, więc nie muszę się gryźć w język, jeśli chodzi o jakieś spoilery. Wiedziałem o tym, że Eren będzie Tytanem. Bo widziałem jakieś tam, nie wiem, 2 czy 3 lata temu fanowską animację, w której Eren Jäger w zasadzie, chyba to się czyta Jäger, a nie Jager, tak jak Jagermeister, będę mówił po prostu Eren. Eren w formie Tytana walczył z Vegetą w formie Ozaru. 2 gigantów, no nie? I ja to wiedziałem, więc wiedziałem, że on, jeśli jeszcze tego nie pokazał, to znaczy, że będzie musiał to pokazać, więc w momencie, w którym mieliśmy scenę jego śmierci, to ja wiedziałem, że on tak naprawdę, no nie wiem, czy nie żyje? No może nie żyje, ale potem zostanie wskrzeszony albo jakimś cudem przeżył. Wiedziałem po prostu, do czego to zmierza i cieszyłem się, jak zobaczyłem to, że jest to już w 7. odcinku, bo gdyby to miał być jakiś plot twist na końcu pierwszego sezonu, do którego mieliśmy budować napięcie, a ja już go znałem, no, ze względu na to, że po prostu tam parę rzeczy mi się obiło o oczy, no to nie miałbym aż takiego dużego zaskoczenia. A to już się pojawiło w 7. odcinku, a to oznacza, że ja już praktycznie nie wiem w ogóle, co się będzie działo dalej. I tutaj też moja prośba do was, nie piszcie mi nic, co się będzie działo dalej. Wiem tylko jedną rzecz i o tym też wam już mówiłem. Wiem tylko, że Levi ma na nazwisko Ackerman. Wydaje mi się, że dobrze to pamiętam, bo gdzieś w internecie widziałem to imię i nazwisko Levi Ackerman, a wiem, że Mikasa ma też na nazwisko Ackerman, także oni chyba nie są świadomi tego, że są rodziną, tak mi się wydaje, więc to jest jedyna rzecz, odnośnie której mam jakąkolwiek obecnie wiedzę. Reszty nie znam totalnie. Zastanawiałem się nad tym, jak to jest z tymi tytanami, jakby skąd oni się wzięli. Być może to jest kwestia tego, że ci ludzie, którzy są zjadani przez tytanów, w jakiś sposób się odradzają. I zachowują częściowo cechy swojego wyglądu. No bo przecież ten tutaj to jest ewidentnie Hugo z Polsatu. Backstory Mikasy i Erena, najbardziej podobał mi się ten motyw Mikasy, która uświadamia sobie jako dziecko, że śmierć była obecna w jej życiu od zawsze, tylko za każdym razem ona starała się odwracać od niej wzrok i udawać, że jej nie widzi. No i potem włączyła tego SSJ i zabiła bandytę. To była scena, wydaje mi się, że taka pierwsza, w której podniosłem brew i zadałem sobie pytanie, czy jestem w stanie uwierzyć, że to po prostu się wydarzyło i że Mikasa jest zwykłym dzieckiem, że to zostało tak przedstawione, że ona nagle jest w stanie zgnieść jedną dłonią rękojeść tego noża, albo że jest w stanie, wiecie, odbić się od desek w domu w taki sposób, że ją łamie w pół, albo że jest w stanie zadać tak precyzyjny cios temu bandycie, że potem tam inni, jacyś dorośli ludzie badając to mówią, że to jest dość nienaturalne. I tak się zacząłem zastanawiać, że to się trochę wiąże z tym, że Mikasa jest obecnie postacią, która jest jednym z najlepszych wojowników z tego nowego pokolenia, z tej nowej grupy tych nowicjuszy. Ale czy to nie jest może tak, i teraz już rzucam teorią, nie mówcie mi, czy tak jest, czy nie jest, byłoby fajnie, ciekawie, gdyby okazało się, że ze względu na to, że w młodości ojciec Erena, ten, który był doktorem, badał też Mikasę, no i potem Mikasa przecież mieszkała u nich, więc pewnie też badał ją, być może on, ojciec Erena, zmodyfikował też jakoś DNA Mikasy. Skoro mamy potwierdzone, że ojciec Erena zmodyfikował Erena i zrobił z niego Tytana, to dlaczego nie mogłoby być tak, że próbował też zrobić Tytana z Mikasy? A może Mikasa jest Tytanem, a może nie jest, nie wiem, ale też w jakiś sposób zapewnił jej nadnaturalną moc, nadnaturalne zdolności fizyczne. No bo Mikasa pełni rolę takiej postaci, która jest cicha, silna, można ją lubić, ja ją osobiście lubię, ale wyjaśnienie tej mocy jest trochę nieobecne. No bo to, że ona chciała chronić Erena, to jest jedna sprawa, ale samą chęcią trudno jest wytłumaczyć tak nienaturalny wzrost mocy, zwłaszcza w przypadku anime, w którym mam wrażenie, że większość rzeczy jest tłumaczona, albo starają się to tłumaczyć, żeby to po prostu było logiczne. Było dużo scen kompletnie szokujących, jak na przykład ta ekipa, która zabarykadowała się w tym pałacu i gość przeczyszczał broń tylko po to, żeby sobie... No właśnie, było wszechobecne, tak jak mówiłem, takie poczucie beznadziejności, nawet jest to poczucie oczekiwania na koniec, na nieuchronny koniec. I mimo wszystko w tym anime był element, który trochę, czy to jest dobre słowo, męczył mnie? Nie powiedziałbym, że było tam coś, co mnie męczyło, ale było momentami trochę chyba zbyt częste i trochę spowalniało akcję. Takie wewnętrzne przemyślenia, które bardzo często kręciły się wokół tego samego, czyli niedługo tu umrzemy, nie mamy szans, jesteśmy beznadziejni, to jest koniec, nie jestem w stanie tego dalej robić, nie jestem silny, muszę stać się silniejszy. I dużo osób miało takie wewnętrzne przemyślenia i jakby biorąc pod uwagę kontekst sytuacji, w której się oni znajdowali,
Nie winię ich za to. Tylko że my oglądamy anime, a nie obserwujemy prawdziwe wydarzenia. No bo w prawdziwych wydarzeniach większość osób by w ten sposób się zachowywało, ale w anime to jest trochę marnowanie czasu. Ja rozumiem, że jest to budowanie poszczególnych postaci, ale każda z tych postaci, albo większość z tych postaci miało bardzo podobne wewnętrzne dialogi. Czyli po prostu zwątpienie w siebie i to tyle. Chociaż w przypadku Mikasy taka scena była potrzebna. Mówię o tej scenie, kiedy Mikasa była gotowa na śmierć, ta scena była mocna. I tak jak mówię, była potrzebna, bo do tej pory Mikasa, mam wrażenie, że była trochę zbyt idealna i zbyt ułożona. Te wydarzenia, które się do tej pory działy wokół niej, w ogóle nie robiły na niej wrażenia. I ta śmierć, domniemana śmierć Erena, w końcu Mikasę złamała, więc to też dobrze pokazuje, że Mikasie w sumie do tej pory, przynajmniej w moich oczach, najbardziej zależało na tym, żeby Eren przeżył. Że nie chciała już widzieć, jak ktoś bliski umiera. Wiadomo, umierali jacyś tam inni koledzy, ale ona była bardzo zafiksowana na tym, żeby Eren przeżył i w momencie, w którym myślała, że umarł, totalnie się rozsypała. Więc myślę, że to jest fajne spojrzenie, takie trochę może powierzchowne, ale na jej portret psychologiczny. Zresztą w przypadku myślę, że Levi'a, mogę tak odmienić? Levi'a, była podobna scena, która trochę otworzyła albo pozwoliła nam zrozumieć to, w jaki sposób Levi funkcjonuje, ale do tego przejdę też później. No i tak jak mówię, potem pojawił się Tytan, którego wygląd znałem, więc nie było zaskoczenia. Tak jak mówię, wiedziałem, że to jest Eren, tylko nie wiedziałem do tej pory, w jaki sposób, powiedzmy, do tego doszło, nie? Jak do tego doszło, nie wiem, w tym momencie mówiłem. Ale bardzo się ucieszyłem, jak okazało się, że wszyscy od razu zobaczyli, że ten Tytan im pomaga i że wszyscy zobaczyli, że to jest Eren, bo mnie w anime irytują takie sceny, w których my wiemy, że coś się wydarzyło, my na przykład wiemy, że to jest Eren, że Tytan im pomaga, ja wiem, że to jest nie do pomyślenia, ale gdybyśmy mieli innych namawiać i innym tłumaczyć, a oni mieliby być niedowiarkami, to mnie to by tak irytowało jak widza, bo wiedziałbym, że prędzej czy później oni się dowiedzą, tylko tracimy czas na to, żeby im to wytłumaczyć. A tutaj nie traciliśmy czasu, bo oni to zobaczyli, że dzieje się coś dziwnego, że Tytan im pomaga, albo że pomaga, że też atakuje Tytanów innych. I że jest to Eren. Więc gdyby oni na przykład, gdyby tylko Mikasa i Armin zobaczyli, że Eren wyszedł z ciała tego Tytana i mieli innym mówić, jeśli mieliby mówić faktycznie, no bo pewnie lepiej byłoby to zostawić w tajemnicy, no to kto by w to wierzył, nie? Nikt by w to nie wierzył. I to byłoby irytujące, bo ja nie lubię takich scen. A tutaj jakby pominęliśmy ten punkt, chociaż nie spodziewałem się, że wszyscy będą tak wrogo nastawieni do Erena. Jakby rozumiem ich punkt widzenia, ale z drugiej strony oni znali Erena. Dużo osób znało go przez kilka lat, trenowało razem z nim i... Chociaż z drugiej strony mieliśmy też tę Anię z nosem jak jastrząb, więc ona też niby była przez wszystkich znana. Więc z jednej strony ja na to patrzę jako widz, który obserwuję historię z perspektywy Erena i dla mnie jest to postać, wiadomo, jest to obecnie protagonista, któremu kibicujemy, ale jego znajomi niekoniecznie go widzą w ten sposób. Więc ta reakcja ich, że chcieli się go pozbyć, no jest zrozumiała, chociaż moim zdaniem i tak największym plusem było to, że tam w krótkim odstępie czasu były dwa momenty, w których Armin się bardzo przydał, bo mówię, Armin to była taka postać, która oprócz tego, że wyglądała jak taki laluś trochę, taki he-man, he-boy raczej bym powiedział, nie men, jeszcze mężczyzną się nie stał, taki he-boy, to w tym momencie, kiedy zaczął negocjować i finalnie mu się udało oszczędzić ich życie. A potem podczas tej akcji, kiedy Eren miał zatkać dziurę w bramie, ale się nie mógł opanować i upadł na ziemię i jeszcze tam wcześniej zaatakował Mikasę, tam też Armin bardzo pomógł, więc to były dwie sceny w krótkim odstępie czasu, które były bardzo potrzebne do zbudowania, albo bym nawet powiedział mocniej, do uratowania postaci Armina, że nie byłby on tylko takim płaczkiem, który w sumie do niczego się nie przydaje. Po prostu w pewnym momencie, w tym momencie zaczął on poznawać swoją rolę, swoją wartość. Swoją drogą Levi ma głos Meruema z Huntera. To jest chyba typowy głos postaci, które mają taki charakter, nie? Ten aktor głosowy, nie wiem, czy on kiedykolwiek podkładał głos postaci, która miałaby jakikolwiek bardziej ekspresyjny charakter niż Meruem czy Levi. Jeszcze ten aktor głosowy podkładał innej postaci, którą pamiętam, że też miała podobny charakter, ale już nie pamiętam, kto to był. W sumie myślałem, że lepiej byłoby tę bramę kulą, tym kamieniem zatkać z drugiej strony, no bo w międzyczasie mogliby po prostu ją naprawiać, a tak to ona jest zatkana w taki sposób, że nie mogą tam wejść do środka. No ale w sumie w jaki sposób mieliby ten kamień przerzucić na drugą stronę, nie? Musieliby go przerzucić przez mur,
potem przejść i tam zatkać, to bez sensu, także. To był pomysł, który zniknął z mojej głowy tak szybko, jak się w niej pojawił. Scena z procesem była ciekawa, pod tym względem, że w trochę nieoczywisty sposób zaczynała pokazać Levi'a, bo ta bitka, to pobicie Erena było w sumie potrzebne do tego, żeby go uratować, chociaż na początku trochę irytował mnie ten jego edgy styl, ten styl gościa, który ma zawsze do połowy przymrużone oczy, zawsze ma niski, cichy głos i jest bardzo silny i tak w ogóle jakby nie ma zbytnio cech, które odróżniałyby go od innych postaci pisanych w ten sposób. Akcja z tą wyprawą i tą formacją była na początku trochę zbyt skomplikowana, żeby móc skupić się w 100% na samej akcji, bez stałego rozkminiania, kto jest gdzie, w jakim oddziale, który to jest oddział, kto walczy z kim, bo wszystko po prostu wyglądało tak, że wszyscy jechali na koniach i wszyscy jechali po takim samym polu, więc ja musiałem na bieżąco zastanawiać się, kto gdzie jest, kto którą racę puszcza, i trudno się było skupić na akcji, więc ten fragment, nie wiem ile to było odcinków, już nie pamiętam dokładnie. Te parę odcinków początku tej akcji, nawet już się jak pojawiła kobieta gigant, było takie trochę do przeczekania, tak bym powiedział. Nie były złe, ale nie intrygowały mnie aż tak bardzo. No a odnośnie tej kobiety gigant, szalona teoria, która jakby się nie wypaliła, więc mogę wam już ją powiedzieć. Jak oglądałem sobie tak troszeczkę intro, starałem się nie oglądać za bardzo, ale tam końcówkę tego intro zobaczyłem, drugiego bodajże, to był drugi opening. Tam była taka kobieta gigant właśnie narysowana. To było zanim zobaczyliśmy tę blondynę. I ja myślę sobie, to będzie Mikasa. To nie była Mikasa. I w sumie się ucieszyłem, bo nie lubię mieć racji. Jak przewiduję, staram się przewidzieć to, co będzie dalej w fabule, to lubię nie mieć racji, no bo tak jak mówię, lubię być zaskoczonym, a jeśli miałbym rację, to nawet jeśli miałbym mieć farta i trafiłbym poprzez farta, to nadal to było coś, co w mojej głowie już istniało, więc to zaskoczenie byłoby mniejsze. Najbardziej podobał mi się ten moment, w którym okazało się, że to nie jest jakiś tam zwykły tytan, tylko jest to szpieg. W zasadzie, tytanem jest jedna osoba z oddziału zwiadowczego i to było coś, czego się w ogóle nie spodziewałem. Tak samo jak to, że praktycznie cała drużyna Erena, w zasadzie to był oddział Levi'a, zginie jeden po drugim i to w tak brutalny sposób i że sam Eren zostanie zjedzony, no ale potem Mikasa i Levi zrobili takie show, że aż miło było patrzeć. Uwielbiam to, że tutaj przykłada się wagę nawet do takich szczegółów jak ucięcie ścięgien i mięśni, tak żeby opadły ręce albo żeby otworzyły się usta po uszkodzeniu szczęki. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że wszyscy ci tytanie są bez ubrań, ale bardzo dużą wagę w tym anime przykłada się do anatomii. Nawet nie tyle, co chodzi o rysowanie postaci, żeby one były dobrze narysowane anatomicznie, ale wykorzystuje się anatomię do tego, żeby zyskać przewagę w walce. I to jest coś, co jest pewnego rodzaju odświeżeniem i bardzo lubię takie szczegóły, bo mówię, lubię jak w anime albo w różnych serialach rzeczy są tłumaczone w taki sposób, że to ma po prostu sens. Nawet jeśli to jest wymyślony świat i trzeba zaakceptować to, że po świecie chodzą wielcy tytanie i mogą się transformować, ale to nie jest tak, że oni tak potrafią i już, nie? Jakby dużo rzeczy jest tłumaczonych, tak jak wam mówiłem, chociażby z tym zestawem do tego manewru trójwymiarowego. Oczywiście jest jeszcze dużo rzeczy, których nie wiem, które nie zostały tłumaczone, ale jestem dopiero po pierwszym sezonie i mam wrażenie, że one zostaną wytłumaczone, bo po prostu anime narzuciło pewien trend tłumaczenia rzeczy, które są raz zasugerowane. Potem doznałem szoku i wpadłem na kolejną teorię, kiedy zobaczyłem, że ta tytanka płacze, bo pomyślałem, że ona może chciała zabrać Erena, bo to była jakaś jego rodzina, może jego matka. Ale potem myślę sobie, kolor włosów się nie zgadzam. To może to jest jakaś jego znajoma, albo jakaś dalsza rodzina. Po prostu ktoś, kto Erena znał i chce go odzyskać. Ale się potem okazało, że to jest kolejna nietrafiona teoria, z czego się w sumie cieszę. Scena z wyrzucaniem ciał tylko po to, żeby, zwrócić uwagę tytanów, to było brutalne, to było smutne, ale przede wszystkim to było potrzebne, żeby pokazać to, jakim człowiekiem jest Levi. To jedno spojrzenie, to jedno ujęcie na jego twarz sprawiło, że w moich oczach bardzo urósł, bo trochę go bardziej zrozumiałem, plus jeszcze ta scena z przekazaniem naszywki jednego z poległych żołnierzy. To była scena, w której uświadomiłem sobie, że Levi zachowuje się w taki sposób, w jaki się zachowuje, bo jest swego rodzaju przykładem dla innych. Gdyby on okazywał więcej emocji, to prawdopodobnie ludzie, którzy patrzą na niego z dołu, dla których on jest idolem, nie mieliby w nim aż takiego dużego wsparcia. On po prostu musi zachować zimną krew i musi zachować zawsze pokerowy wyraz twarzy, mimo tego, że w nim te emocje buzują. I to było widać w momencie, w którym ciało jego koleżanki z oddziału
jest wyrzucane tylko po to, żeby odwrócić uwagę Tytanów. No i potem, kiedy mieliśmy ten marsz, to wejście do miasta, w tym momencie polubiłem tę postać bardziej. No i potem dostaliśmy jasną sugestię, kto jest tą Tytanką, no bo odcinek zaczął się z perspektywy tej Ani z jastrzębim nosem, ale plot twist z tą zasadzką był genialny. W ogóle się tego nie spodziewałem. Bardzo mnie podekscytowała ta akcja. No i Ania też się tego spodziewała, dlatego założyła ten pierścień i naprawdę jest dużo takich małych szczegółów, które mają sens dopiero przy drugim obejrzeniu, bo była scena, w której ona coś zakłada na palec, tylko że w pierwszym momencie to nie miało żadnego znaczenia, bo nie mieliśmy prawa wiedzieć, o co chodzi. Ale ona założyła ten pierścień, bo była... Zresztą wiecie, no nie może wam tego tłumaczyć, po prostu przewidziała trochę to, że Armin wpędza ją w zasadzkę, no nie? O muzyce nic nie powiedziałem, ale co tu dużo mówić, jest świetna, dodaje bardzo, bardzo dużego klimatu, są sceny, w których muzyka i te chórki, albo nawet nie tyle co chórki, co po prostu potężne wokale sprawiają, że gęsia skórka się pojawia na rękach. Końcówka sezonu mimo wszystko była, powiedziałbym, mało nagradzająca, ale biorąc pod uwagę, że jest to po prostu sezon anime, a historia dalej trwa, to powiedzmy, że potraktuję to jako koniec jednego odcinka, a następny odcinek to będzie po prostu kontynuacja historii, a nie, że tam na końcu sezonu musi być jakiś wielki boom. Więc nie oczekuję dużych odpowiedzi w tym momencie historii, więc pierwszy sezon oceniłbym na 8 na 10. Ciekawe postacie, które w większości da się lubić, genialna warstwa audiowizualna, naprawdę jedno z najlepszych anime pod kątem modeli postaci, pod kątem animacji, ale wydaje mi się, że nawet nie tyle co animacja. Animacja też jest świetna, ale w ogóle kreski. Bardzo przyjemnie się to ogląda. Niezależnie od tego, czy widzimy postacie ludzkie, czy widzimy środowisko, czy widzimy zwierzęta, czy widzimy sceny dynamiczne, czy widzimy sceny statyczne, zawsze buduje to naprawdę spójny klimat i nie ma czegoś takiego, że moja uwaga jest odwracana od fabuły przez to, że na przykład mamy jakieś buble w animacji. Jeśli już miałoby to odwracać uwagę, to ze względu na to, że chcę sobie obejrzeć tę scenę jeszcze raz, bo na przykład była tak dobrze zanimowana. Bardzo ciekawy pomysł na fabułę i świetna realizacja, plus wielki props, tak jak mówię, za przykładanie wagi do najmniejszych szczegółów. Trudno, przynajmniej z mojej perspektywy, dopatrywać się jakichś dziur czy rzeczy, które pojawiłyby się totalnie z dupy. Oczywiście póki co są rzeczy, na które chciałbym poznać odpowiedź, pytania, na które chciałbym poznać odpowiedź, a jeśli chodzi o moje ulubione postacie, to trochę bez zaskoczenia, sporo osób umarło, albo okazało się jakimiś tam szpiegami, na przykład jak ta Ania, no nie, więc powiedziałbym, że Mikasa, Eren, ale z takich nieoczywistych wyborów, nie pamiętam jego imienia, ale ten blondyn przycięty, który był chyba nawet szefem Levi'a, który tam na tej akcji wydawał też mu rozkazy. Podoba mi się jego podejście, podoba mi się jego zachowanie i wydaje się być w porządku, że ma po prostu serce po dobrej stronie. Także póki co, tyle jeśli chodzi o moje przemyślenia, bardzo ogólne, skupiające się na pewnych cechach całego anime. Oczywiście kilka scen wam też szczegółowo omówiłem, takich, które zapadły mi w pamięci. Jeśli chodzi o oglądanie drugiego sezonu, to sobie oczywiście to zrobię gdzieś tam w swoim czasie na własną rękę. No i jeszcze jedna prośba, oczywiście oprócz tego, żebyście zostawili lajka i suba, jeśli nie chcecie niczego przegapić, żebyście mi nie pisali w komentarzu tego, co się wydarzy dalej, dobra? Ja będę starał się i tak unikać za bardzo komentarzy, może kogoś poproszę, może Happy'ego poproszę, jeśli będzie chciał, żeby tak jak w przypadku odcinków z One Piece, moderował też komentarze tutaj pod tym filmem, ale generalnie wierzę, że nie będziecie specjalnie pisać komentarze, że coś tam się wydarzy albo coś tam, coś tam. Tak czy siak, dzięki wielkie za oglądanie. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście na Sylwestra, jeśli faktycznie oglądacie to pierwszego. Życzę wam miłego dnia i widzimy się niebawem. Trzymajcie się. Na razie. Cześć. Ciana.